Cześć, z tej strony Bartek i witam Was serdecznie na naszym kanale. Dziś porozmawiamy sobie o karabinkach Diana. Będą to karabinki do strzelectwa precyzyjnego Diana R22 i jak sama nazwa wskazuje, są to karabinki w kalibrze 22LR, czyli jest to już broń palna do strzelectwa sportowego. Dlatego właśnie naszym gościem dzisiaj jest Maciej Szczerek, specjalista od broni palnej w sklepie kolba.pl. Zapraszam Was serdecznie na film. A cóż to za pukawki masz tutaj, przyjacielu? Proszę pana, Diany R22 karabinki, boczny zabłon. Szprychy. No fajne są, strzelają, celne są. Jest ze mną Maciej. Cześć. Jest specjalistą u nas w sklepie, jeżeli chodzi o broń palną. Tak mówią. Tak mówię, dokładnie. A my mamy dzisiaj tutaj coś właśnie dla początkujących strzelców. Co to jest w ogóle, z czym to się je i co my tutaj mamy na blacie właśnie? Nowość w ofercie firmy Kolba. Karabinki Diana, dokładnie model R22. Diana dotychczas znana była z produkcji bardzo dobrych karabinków pneumatycznych, od wiatrówek sprężynowych po wiatrówki PCP. A tutaj nowość w ich ofercie, podejście do tematu treningu, strzelania takiego sportowego, szkolnego, można by powiedzieć, w kalibrze 22. To jest kaliber, który co prawda w Polsce musisz mieć tak samo pozwolenie na broń jak na każdy inny. Zgadza się, jest Natomiast jest to taki kaliber, czyli można porównać to do takiego strzelania rekreacyjnego, czy to jest już takie poważniejsze strzelanie? Tak naprawdę oba te modele, czyli model klasyczny z taką ołówkową, cienką lufą, jak i model karbonowy, który bardzo mi się podoba, to karabinki ogólnego zastosowania. Mogą być to karabinki dla strzelnicy w ramach nauki strzelania młodego strzelca. To kaliber 22 zapewniają tanie strzelanie i możliwość świetnego treningu już na tych podstawowych dystansach, na przykład 50 metrów. Jakie są różnice pomiędzy właśnie cenowe, jeżeli chodzi o koszt eksploatacji właśnie broni palnej? Na przykład jeżeli chcielibyśmy normalny kaliber, na przykład 308 w porównaniu z takim 22LR, to są duże różnice w kwotach, które musimy wydać miesięcznie na użytkowanie Może takiego nawet karabinku? nie miesięcznie, ale bardzo proste porównanie. Kaliber, boczny zapłon, jedna sztuka amunicji takiej średniej, ale dobrej półki amunicji to jest 69-79 groszy, gdzie amunicja produkcyjna 308 kosztuje 4,79, 4,89 w zależności oczywiście od producenta. To jest ta skala różnicy, czyli jadąc na strzelnicę i strzelając załóżmy 150 sztuk amunicji, no to łatwo sobie to nam przeliczyć, jak to wygląda finalnie w naszym budżecie. No to są ogromne różnice, to jest przełożenie praktycznie czterokrotnie więcej wydajemy, czyli mamy tutaj fajną jednostkę, przy czym niedużo musimy wydać pieniędzy w eksploatacji. A jak to wygląda na sam początek? Ile musimy w ogóle wydać na taką jednostkę? Jaki przedział cenowy tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te Diany? Ten mój ulubiony model z karbonową lufą, z takim płaszczem karbonowym na lufie, to jest wydatek na poziomie niecałych 2000 zł. Wiadomo, zakup takiego karabinu to nie tylko zakup samego karabinu, ale zakup zestawu, czyli dobierając do karabinu, dobieramy bipod, tak jak jest tu w tym przypadku bipod Lipersa, dobieramy montaż, w tym wypadku założyliśmy tu tam montaż Leopolda, luneta, firma Vortex. Taki zestaw z tym karabinem to jest oscylacja kwoty na poziomie 4500 zł i wychodzimy ze sklepu z tak skonfigurowanym sprzętem plus amunicja i możemy celnie strzelać, jak mieliśmy się okazję dzisiaj przekonać. Gdybyś miał to porównać teraz kwotowo do dużo większego kalibra, na przykład jakieś jednostki na daleki dystans? Dobry karabin, załóżmy, skoro rozmawialiśmy już o 308, no to na przykład taka 308, dobry karabin precyzyjny, to jest wydatek za sam karabin na poziomie około 10 tysięcy złotych. Czyli tutaj można sobie zejść z tej ceny praktycznie o połowę? Z tym, że to jest cena tylko za sam karabin, tak? A później do karabinu
no, dochodzą te wszystkie dodatki, tak? No, bipody, optyka, montaże. Czyli nawet trzykrotnie więcej możemy Dokładnie wydać. tak. Świetny model właśnie dla tych, którzy nie chcą dużo wydać, chcą zacząć to strzelectwo, szczególnie strzelectwo sportowe, tak mi się wydaje. Dokładnie tak. Strzelectwo sportowe, strzelectwo rekreacyjne, strzelectwo precyzyjne, bo no, te karabinki pozwalają nam strzelać mocno precyzyjnie. Oczywiście ważny jest dobór amunicji, jakby konfiguracja całego zestawu, natomiast osobiście uważam, że od takiego zestawu można zacząć przygodę, cieszyć się i dobrze się bawić w ramach bezpiecznego strzelania. Powiedz mi, nauka strzelania właśnie na takiej jednostce różni się czymś od nauki strzelania na już takiej, powiedzmy, poważniejszej broni? Ten dystans 100 metrów do kalibru 22 to jest doskonały dystans na tym, żeby się nauczyć strzelać dalej. Mamy bardzo fajną, dobrą amunicję, która no, nie szarpie nam dużo budżetu. Przygotowanie do tego strzelectwa jest dokładnie takie samo, jakbyśmy strzelali na dystansach dłuższych. Trening jest ten sam. Zwracamy uwagę na dobre wykalibrowanie lunety, zwracamy uwagę na dobrą pracę na spuście, zwracamy uwagę nawet na takie rzeczy jak oddychanie, tak, żeby móc strzelać w punkt. Według mnie na dobry początek, czy dla osoby indywidualnej, czy nawet dla jakby oferta dla strzelnic, tak, gdzie przychodzą strzelać ludzie komercyjnie, uważam, że jest to dobry temat. Budżetowo, ale jak najbardziej profesjonalnie można podejść do tematu, nauczyć się strzelać. Tak, i te karabiny zapewniają to precyzyjne strzelanie. No, dzisiaj strzelaliśmy z amunicji różnych, głównie tych standardowych, bo 40-grainowy pocisk. Przetestowaliśmy skupienie na różnych dystansach. Widać zresztą za nami tarczę. Gdyby nie moja postawa podczas strzelania była bardziej pewna, myślę, że spokojnie nie wychodziłbym za najbardziej środkowy okręg. Także to strzelanie precyzyjne jak najbardziej. A więc karabinki i szkoleniowe, i karabinki do konkurencji mini sniper, i do konkurencji typowo snajperskich, które opierają o kaliber 22 LR. Czyli normalnie w Polsce można wziąć udział w zawodach sportowych opartych o ten kaliber. Dokładnie tak. I taka jednostka także bez problemu zostanie dopuszczona do Zgadza zawodu. się. Warto wspomnieć o tym, bo tutaj mamy dwa zestawy skonfigurowane o optykę Vortexa. Są pewne konwersje albo dodatki, które pozwalają zamontować na takim karabinie, który nie jest wyposażony w przyrządy mechaniczne, właśnie przyrządy mechaniczne dodatkowo. Przyrządy są mocowane na lufie oraz na szynie, którą ten karabin jest wyposażony i możemy strzelać normalnie na dystansie karabinowym, czyli klasyczną konkurencję karabin sportowy, właśnie z przyrządów, nie robiąc żadnych inwazyjnych przeróbek w tych karabinach. Dwie wersje, bo tak naprawdę dwie wersje karabinów z lufą, tak jak wspomniałem wcześniej, ołówkową, taki cieniutki karabin, lufa stalowa w pełni, niespełna 16 cali, zresztą 47 cm. Sam karabin ma, no ta długość to jest tam 98, 99. Takie maleństwa. Maleństwa, a z dużym potencjałem. Oczywiście tutaj lufy są zakończone gwintem, jedna, druga 20 UNF, więc możemy dowolną ilość różnych dodatków montować na lufie. Magazynki. Oczywiście magazynki mamy puste. Magazynki mamy puste, karabiny także są puste, rozładowane, także safety first. Magazynki 10-nabojowe. W zestawie jest co prawda jeden magazynek, ale można taki magazynek sobie dokupić, to żaden kłopot. Łoże polimerowe, bardzo elegancko wykonane w kolorze oliwkowym. Płynna praca zamka, oczywiście bezpiecznik, bardzo dobrze skonstruowany w ramach tej ceny. Myślę, że jeżeli Diana w ten sposób będzie podchodziła do tematu nowego dla nich, jaki jest boczny zapłon, to życzę dużych sukcesów. Dokładnie tak, na tle różnych innych producentów, którzy w środowisku strzeleckim są znani. Mamy już tutaj do czynienia z bronią palną, już z wszystkim tym, czego trzeba się nauczyć przy strzelaniu właśnie z broni palnej. Taka inwestycja to jest bardzo dobra baza, żeby wyjść później dalej. Zaczynamy od treningów, tanich treningów, precyzyjnych treningów. Według mnie, miałem okazję się dzisiaj przekonać, karabinki Diana R22 mają duże możliwości. Diana R22 jest produkowana w dwóch wersjach. Tutaj albo w wersji klasycznej, albo w wersji karbonowej, o czym już powiedzieliśmy, ale w dwóch kalibrach. Boczny zapłon oraz 22 WMR, czyli to jest większa trochę 22. I te kalibry są u nas również dostępne. Waga obu karabinów to jest oscylacja na poziomie 2,5 kg. Tak naprawdę ta lufa tutaj z tym płaszczem karbonowym powoduje nam to, że mamy troszeczkę lufę o innej mechanice. Natomiast
wygląda doskonale. Mi osobiście ta wersja karbonowa właśnie z tym płaszczem bardzo, bardzo mi się podoba. No, mi przywodzi na myśl po prostu karabin snajperski. Mały, to prawda, ale karabinek snajperski, tak więc bardzo, bardzo fajnie. Także zapraszamy Was, wszystkich strzelców i wszystkich tych, którzy są zainteresowani strzelectwem sportowym, rozpoczęciem przygody, mają już uprawnienia, właśnie do naszego sklepu po karabinki Diana R22, kaliber 22LR i WMR, 22 WMR. Taka większa 22 z trochę większą, z trochę większymi możliwościami. mogliście zobaczyć, jak Maciej strzela właśnie w trakcie filmu. Dzięki wielkie za uwagę. Dzięki Życzymy również. Wam celnego strzelania i do zobaczenia w następnym odcinku. I do zobaczenia na strzelnicy. Cześć! Cześć!